wyrła na tą wyspę przez to nas sprawa. Machowska próba. Jak tam lupy? A tu jaka lupa? No i tam jak podniesiesz się, to lewą ręką musisz tą wyżej złapać. Nie zrobię tego. Ładnie, nie dotykaj tego blisko. Do tego. I oto próba łatyżowiecka. Tu jest Dorotka przewieszenie. I powiem wam, że było spoko. Musicie to obejrzeć. Zaczynamy w malowniczej tatrzańskiej polanie, otoczeni pięknem natury i gotowi na niezapomniane wyzwanie. Szlak prowadzi przez urokliwe tereny wzdłuż Wielickiej Wody. Docieramy do punktu, gdzie słońce oświetla szczyty, a chłodny wiatr przypomina nam, jak delikatni jesteśmy wobec potęgi gór. Śląski Dom to hotel górski usytuowany w Dolinie Wielickiej, u samych stóp najwyższego szczytu Tatr Wysokich. Położony jest na wysokości 1670 metrów nad poziomem morza. Z jego okien roztacza się widok na majestatyczny Wielicki Staw, który jest największy w Dolinie Wielickiej. Powyżej północnego brzegu Wielickiego Stawu znajduje się Wielicka Siklawa, którą tworzą wody Wielickiego Potoku spadające z wysokiego progu doliny. W przeciwieństwie do większości zespołów, które zmierzają w kierunku Wielickiej Próby, my kontynuujemy podróż zielonym szlakiem. W górnych partiach doliny ukazuje się przed nami spektakularny widok na potężny masyw Gerlacha, który zachwyca swoją majestatyczną panoramą. Długi Staw Wielicki położony jest na wysokości 1945 metrów nad poziomem morza. To jest to nasz pierwszy drogowskaz. Potem udamy się tym oto żlebem do tego płatu śniegu, potem na lewo. Próbą gerlachowską wyjdziemy tutaj na tą półkę i potem żlebem Ramstadera wyjdziemy w kierunku przełęczy Tetmajera. W tym miejscu schodzimy z oznakowanego szlaku w teren taternicki. Rumowiskiem skalnym ostrożnie kierujemy się do pierwszego punktu orientacyjnego, uważając na dość sporo różnych kamieni. Optymalnym wariantem jest zejście ze szlaku niżej przy Długim Stawie Wielickim. Spod wielkiego kamienia wyruszamy w kierunku próby gerlachowskiej, przemieszczając się częściowo po piargach, trochę po trawkach, tak jak teren pozwalał. Otoczeni ogromnymi pionowymi ścianami masywu Gerlacha odczuwamy pokorę wobec potężnej górskiej scenerii. Przed nami rozciąga się malowniczy widok na Małą Wysoką. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu z ekscytującej wyprawy.
Wybijający strumień dodaje majestetyczności temu miejscu. W oddali długi staw wielicki, a nam już zostało niewiele drogi do pierwszych trudności na drodze tatarki. Podczas przerwy zmieniła się pogoda i nadciągnęły chmury, tworząc to miejsce bardziej niebezpiecznym. W trakcie podejścia spotkaliśmy kozicę, co uznaliśmy za dobry znak przed wspinaczką na próbie gerlachowskiej. Wspinaczkę rozpoczynamy w terenie o wycenie dwójkowej. Na początku drogi jest ring, który można wykorzystać do dolnej asekuracji. Lachowska próba. Teraz złap się tu, musisz tak, lewa noga tu ma pójść, gdzie jest moja. Tak się przytul, nie? Brzuchem, o, i przyjdź sobie, i tu złap się. Uważaj, bo tu jest kamień taki. O ten. Powyżej tabliczki jest mała półka, a dalszym etapem jest obity komin w sztuczne ułatwienia, co z pewnością ułatwia wspinaczkę. Tam masz na prawą nogę stopień. Ale tutaj też by nie był głupi pomysł. No w sumie. Po wyjściu z komina widoczny jest wydeptany wariant podejścia, którym zmierzamy do kolejnych utrudnień. Trzeba uważać na luźne kamienie, żeby nie zrzucić ich na osoby idące pod nami. Tutaj tymi kropkami i tu do mnie. Najpierw sobie podejdź tak jak idziesz. No tu jest tak, powiem ci. No, ciężko by to było przejść górą. Tego wyżej. Ten jest luźny, wyjedziesz ci ręką. Co koniec? No tu w lewo i tyle. A, tu jest ta przewieszka taka. To będzie troszkę takie dla Ciebie wydawało się dziwne, nie? Bo Cię będzie wypychało na zewnątrz. Prawa noga. No. I teraz szukaj sobie chwytów na rękę. Tam masz taki jeden.
No. I tutaj masz już klamrę. Super. Dobra, koniec próby gerlachowskiej. I wychodzimy pod żleb. Ale tam trzeba iść. Jak ta trawa. I potem żlebem już na przełęcz Tetmajera. Podchodząc żlebem, trzymamy się jego prawej strony. Tu drodka na prawo. Na twoje prawo. Niestety pogoda się troszkę popsuła. Podejście żlebem jest żmudne i troszkę wydłuża się w czasie. Nazewnictwo żlebu upamiętnia Ludwika Darmstadtera, alpinistę, który wraz z przewodnikiem dokonał pierwszego przejścia tego żlebu. Teren nie jest trudny, musimy być czujni na luźne kamienie i sprawdzać, czego się chwytamy. Ostatecznie docieramy na przełęcz, gdzie warto zrobić sobie krótką przerwę. Jedna taka. Za granicę masywu Gerlacha uznaje się przełęcz Tetmajera, która położona jest na wysokości 2563 metrów nad poziomem morza. Swoją nazwę zawdzięcza taternikom, którzy nadali ją na cześć Kazimierza Przerwy Tetmajera. Gerlach, taką wysokość jeszcze niż u nas sprawa. Tak, to są to małe. Prečo myslíš, že to je źle? Przełęcz Tetmajera. I ruszamy na granie. Wybraliśmy opcjonalny wariant trawers początku grani. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł, ten trawers. Jak tam? Jest okej. Tylko trzeba się tu złapać. Ostrożnie, Dorotka. Po naszej prawej widoczny jest wałowy żleb opadający do Doliny Batyżowieckiej. Jest to fragment, gdzie trzeba być naprawdę czujnym, bo nie chcielibyśmy spaść do żlebu. Dobrze, próba. Dobrze, że masz pomysł. Ano. Grań z przełęczy na szczyt jest wyceniona w skali trudności jako 2.
Na grani występuje dość duża ekspozycja na wysokość, jednak pod względem technicznym nie powinna przysporzyć większych problemów. Tu trzeba zejść. Jak tam lupy? A tu jaka lupa? Jak Dorotka? Okej? Tu masz taką klamę, żeby sobie ten złapać. Możesz tędy górą bądź tu dołem sobie przejść. Obejść te wypiętrzenia. Zobacz, to musiałabyś w ten sposób opuścić się i szukać tych stopni. Temperatura roczna na szczycie waha się w granicach około -6 stopni Celsjusza. Długo zastanawiano się, który szczyt tatrzański jest najwyższy. Początkowo uważano, że Krywan jest najwyższy, a potem Łomnica. Dopiero pomiary z okresu 1837-1838 rozwiały wszelkie wątpliwości, czyniąc Gerlach królem Karpat. W 1944 roku miała miejsce katastrofa samolotu, który przerzucał partyzantów. Podczas pokonywania grani można zauważyć szczątki resztek samolotu. Już idę, Dorotka. Musisz plecami, znaczy brzuchem. Gdzie mogę postawić? No tam właśnie, no. Tu nie ma chwytu. Tu jest dobry chwyt. Trzymać ci? Granat.
Nie, to jest to wejście. Tu jest to wejście takie. Tam jest taki chwyt, musisz się podciągnąć. I tam masz klamrę, zobacz. Tam masz klamrę. I tu masz na lewą rękę. No i tam jak podniesiesz się, to lewą ręką musisz tą wyżej złapać. Nie zrobię tego. Dwiema rękami. Nie masz siły w rękach, żeby się podnieść? Dobra, to ja inaczej. Ja ci dam ten. Tylko daj, ja muszę mieć chwyt. Cofnij się troszkę. Czekaj, bo ja źle stoję. Ja ci dam, wejdź sobie na moje kolano. Nawet tu na kolano. Na pewno nie idzie tamtędy. Dorotka, wszyscy tak wchodzą, proszę cię. Wejdź na moje kolano. I tu masz chwyty. I idziesz do góry. Ten kamień może przysporzyć trochę problemów niskim osobom z mniejszym zasięgiem rąk. Trzymaj Dorotka jeszcze. Patrz, tu jest chwyt, tu jest chwyt. Noga wysoko. I wchodzisz na koło. Wszystko. Po pokonaniu tej przeszkody stajemy na najwyższym szczycie Karpat, należącym do korony Europy oraz Wielkiej Korony Tatr. Gratuluję. To si na sebe encarado, tio. Gerlach wznosi się na wysokość 2655 metrów i jest uznawany za króla Tatr. Jest to symbol wytrwałości i determinacji. Seria zdjęć, obowiązkowy wpis do księgi wejść znajdujący się w skrzynce i można wracać. Schodzimy? Godzina 14:26. Rozpoczynamy zejście ze szczytu. W kierunku Batyczowieckiej Doliny. Schodzimy troszeczkę ze szczytu. I już są łańcuchy. Płochacz halny jest to typowy ptak górski, żyjący na otwartych przestrzeniach. Zasiedla wysokogórskie łąki, hale z blokami skalnymi ponad granicą lasu. Droga Batyżowieckim Żlebem jest to standardowa droga zejściowa o wycenie 0+. Nie ma tutaj wydeptanej ścieżki ani kamiennych kopczyków, więc warto umieć czytać teren i samodzielnie wytyczać wariant przejścia.
Batyżowiecki żleb. Kończysta jest 7. najwyższym szczytem Tatr, wznoszącym się na wysokość 2538 metrów nad poziomem morza. Docieramy do próby batyżowieckiej, 6-metrowego progu skalnego o punkcie kulminacyjnym położonym na wysokości około 2250 metrów nad poziomem morza. Tu, tędy jakby droga prowadzi. Patrz, jakby ktoś się zaszedł, to tam w dół. Tam jest 6-metrowa przepaść. Próba znajduje się powyżej wylotu batyżowieckiego żlebu, opadającego z podwyżnik Gerlachowskich Wrótek w kierunku Doliny Batyżowieckiej. Schodzimy pod próg skalny, gdzie są liczne sztuczne ułatwienia. I oto próba batyżowiecka. Batyżowiecka próba jest ciekawym etapem zejścia ze względu na dość sporą ekspozycję na wysokość. Próba jest podzielona na dwie części, które dość sprawnie pokonujemy. Schodzimy do miejsca, gdzie jest lekka przewieszka i trzeba dość mocno wychylić się, żeby znaleźć poniższe stopnie. Tu jest Dorotka te przewieszenie. Ale spoko. Ja ci podpowiem. Czekaj, tylko sobie poprawię pozycję. Już. Tu masz niżej jest tak, możesz, tu jest taka szczelina, możesz dać nogę. No tu z dołu fajnie widać, o. I później noga tutaj idzie. Albo na górę, albo od razu tu w dół, no. I opuść się na rękach, uginając kolana. I tutaj, no. Super. Tak, ale żleb dalej ciągnie, nie?
ci noga. Tutaj na lewo. I tu masz poręczówkę. Złap się prawego tego. No. Tak. O, kucnij sobie. Lewa noga niżej. Jeszcze. Nie sięgnę. Dasz radę. Kucnij na prawej nodze. Puśćcie lewą rękę. Okej, dobra. O to mi chodziło, żebyś wcześniej. Tu jest ciężki teren. Albo tak wygląda tylko. Myślałem, że ktoś zostawił, to po prostu jest na stałe. Jest tu coś na prawą nogę niżej? Jest, tu masz stopień. Lewo możesz tam dać, później prawą sobie niżej dasz. Albo może tutaj lepiej. Czekaj. Kur... Teraz ja... Uważaj, nie dotykaj tego drudka. Czego? O tego. Można tego tam tędy. Teraz tam musimy się dostać. Tak jak ten karabinek. No, tam jest niebezpiecznie, więc musimy tutaj iść. Po pokonaniu próby dochodzimy do wypłaszczenia, z którego jest ostatnie zejście obite w łańcuchy i klamry. Tak, ciężko. No, nie szedłem tędy, nie wiem, ale... Dobra, Drodka. Łańcuch wolny. Tutaj musisz. Atakuj sobie na prawo, no dobrze. Później tutaj poniżej masz fajny stopień. No tutaj. A to w lewo gdzie? No to właśnie tu. Za prawą. Poniżej prawej daj. Idź na prawą ciałem. O, tu nawet poręczówka jest. Ja ci ją przerzucę. O, i tędy jak będziesz sobie szła, to będzie lepiej. I tam na prawo możesz schodzić. Będzie sobie ta poręczówka tak się ciągnie, nie? Grawitacja ją tu ściąga. Nie, nie jest źle. No, tu jest spoko. Czuwa nad nami.
zaraz dotkniemy ziemi. A przecież dotykamy. Tylko że ziemi skalnej. No i tutaj, tu masz naprawy, niżej nawet, jak sobie zejdziesz. Jest to ostatni fragment, po którym zostanie nam zejść w kierunku Batyżowieckiego stawu, początkowo po dość sypkim terenie Piarzyska. Batyżowiecki staw położony jest w środkowej części Doliny Batyżowieckiej, u stóp Gerlacha oraz Kończystej na wysokości 1884 metrów nad poziomem morza. Po obejściu stawu napawamy się pięknym widokiem na krajobraz doliny. Docieramy do magistrali tatrzańskiej, którą będziemy zmierzać do Śląskiego Domu. W tym miejscu chciałbym się z Wami pożegnać. Dziękuję za wytrwałość i obejrzenie tego filmu w całości. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Zachęcam również do subskrybowania kanału i zostawiania komentarzy, co pomoże w rozwoju tego kanału.